ludziska, z tej strony Kinga. Tym razem wzięłam pod lupę kilka kanałów artystycznych na YouTubie. Nie będę jednak oceniać całych kanałów, dlatego razem z Markiem wybraliśmy kilka poradników, które sama również przetestuję i powiem wam, czy warto się z nich uczyć, czy jednak lepiej nie. Chciałabym tutaj poruszyć różne dziedziny, w których sama się specjalizuję, dlatego nie będzie tylko rysunek tradycyjny ołówkiem czy kredką, ale również pojawi się digital. I oczywiście, jeżeli ten odcinek Ci się podoba, to daj lajka i zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby zawsze być na bieżąco. No oczywiście, jeżeli mowa jest o poradnikach rysunkowych, to każdy z Was powinien kojarzyć Proko. Mistrz nad mistrzami, Bóg anatomii ołówkowej, Prokopenko. Jeśli ktoś chce się uczyć rysować, a jeszcze go nie zna, to hańba, powiem wam. Dlatego w tym odcinku postanowiłam, że również przetestuję jeden z jego genialnych poradników. Do realizacji tego przyda mi się ołówek, czarna pampastela, ten taki badylek do pampasteli i gumka. Tak, zdecydowanie musi być gumka. Uwaga! Narysuję stopę. Własną stopą. Czy jest to edukacyjne? Wątpię. Raczej można uznać to za jako ciekawostkę, rozrywkę, taką zwykłą zabawę. Jednak w trakcie rysowania tej stopy stopą odkryłam, że stosuje się tutaj całkiem poprawną formę rysunku. W momencie, kiedy nie możemy kontrolować swoich ruchów, ani rysować w żaden sposób precyzyjnie, szukamy tak naprawdę najprostszej formy obiektu. Kompletnie nie skupiamy się na szczegółach, ewentualnie one mogą dojść później. I tak właściwie powinno się rysować w momencie, kiedy rysujemy ręką, czyli od ogółu do szczegółu. Jednak niestety bardzo dużo osób robi niepoprawnie i od razu chciałoby się brać za szczegóły, wyrysowywać to jak najlepiej, na przykład zaczynają od palca w takiej sytuacji i od razu go cieniują. W końcu przechodzą na następne, rysują coraz więcej, mają całą stopę, która niestety ma kompletne zaburzenia anatomiczne, nie jest proporcjonalna, wszystko wtedy się wali i tak naprawdę powinno się rysować właśnie od tej najprostszej formy. Więc można powiedzieć, że ta metoda stopy czegoś nas może nauczyć. Choć tak naprawdę do tych wniosków można dojść bez męczenia się i zwyczajnie odpowiednio podchodzić do rysunku i szkicować od razu ręką, tylko tak jak trzeba. A jeśli ktoś z Was jest ciekawy, jak się w ten sposób rysuje, to polecam podłogę, a nie biurko, bo biodro mnie bolało bardzo. I do cieniowania tutaj podchodzimy bardzo podobnie. No jakoś nie wyobrażam sobie, że miałabym tutaj cieniować ołówkiem. No raczej nie wyszłoby nic z tego dobrego. Dlatego użyłam również, tak jak Proko, pampasteli. No i tym patyczkiem jedynie co mogłam to tak naprawdę zaznaczyć tylko miejsce, w którym rzeczywiście ten cień się znajduje, tak orientacyjnie, ale nie ma tutaj mowy o jakimś dokładnym cieniowaniu, dubaniu w miejscu i jakichś pięknych przejściach, gradientach, no nie, tutaj można o tym zapomnieć. Jednak tak powinno się faktycznie podchodzić do przedmiotu, który rysujemy, że zaznaczamy tylko miejsce, w którym faktycznie powinien znajdować się cień, niekoniecznie cieniując to w sposób idealny, bo to przychodzi z czasem, z naszą praktyką i tak naprawdę wprawą co do szrafowania, docisku ołówka, czy takiego niezbyt mocnego docisku i oczywiście stosowania różnych miękkości. Więc tutaj jest dość sporo roboty przy tym cieniowaniu, dlatego nasze początki powinny tak wyglądać, że tylko orientacyjnie zaznaczamy sobie miejsce cienia, tak jak właściwie tutaj, choć ręką wyszłoby lepiej, wiecie, nie, że macie tak rysować ręką, gdy ja rysuję tak nogą, nie, żebyście mnie źle nie zrozumieli, Boże, to byłoby straszne. Ale główna idea jest tutaj zachowana. Oczywiście na kanale Proko są normalne filmy, tylko ten poradnik wyjątkowo mnie zainteresował. Jego metody na wyjaśnienie anatomii i tego, jak coś rysować, jest po prostu niezastąpione. Uwielbiam go oglądać i zawsze moja szczęka dosłownie ląduje na ziemi, więc w tym przypadku będzie ocena 6 na 5. Zanim przejdę do drugiego przykładu, powiem wam, że nie będą tutaj jakieś pseudoporadniki, w których autorzy wymyślają sobie, że rysują hiperrealistycznie, chociaż w rzeczywistości tak nie jest, czy kanały artystyczno-rozrywkowe, po prostu z takich rzeczy uczymy się tylko i wyłącznie błędnych nawyków. Jestem tylko ciekawa, czy mimo wszystko chcielibyście, żebym przeanalizowała takie materiały i określiła, co tak naprawdę może was tam krzywdzić i dlaczego nie powinno się z niektórych filmów uczyć. Jak coś, to piszcie w komentarzu. Zaczęłam na samym początku od zagranicznego kanału, ale czy to oznacza, że w Polsce nie ma nic godnego uwagi? Nie no,
Spokojnie, oczywiście, że jest. Ja. Nie no co wy, tak naprawdę są dwa polskie kanały z tej strony artystycznej YouTube'a. Jest to Kreosfera i Blondynki też grają. To żart, a może nie? Poradnik, który dosłownie zwala z nóg, jest o dość nietypowej perspektywie 360 stopni. W naszych pracach korzystamy z różnych perspektyw, jednak z taką jeszcze nigdy nie miałam do czynienia i byłam bardzo ciekawa, jak mi pójdzie, jeżeli będę korzystać z tego filmu. Mózg dosłownie przy tym się kotuje, zwłaszcza mózg blondynki. Ale spokojnie, jeżeli trzymamy się zasad, to powinno pójść gładko. Jedyny problem może być dla osób, które jeszcze za dużo nie rysują, mają problem z prostymi liniami, z okręgami i tak naprawdę, no jeżeli coś takiego narysujemy krzywo, to możemy nie uzyskać tego efektu, który chcemy. Więc dla początkujących polecam prostszą perspektywę i nie wchodzić w tak skomplikowane tematy. To jest dla osób bardziej zaawansowanych, bo tak naprawdę nawet na studiach architektury tego nie miałam. Jestem niesamowicie zadowolona z tego poradnika, ponieważ wszystko jest bardzo czytelne. Autor świetnie wszystko wyjaśnia, bardzo dobrze rysuje. Tak naprawdę nie miałam sytuacji, żebym się zgubiła, albo żeby był jakiś przeskok w filmie, w którym miałabym wrażenie, że Boże, ale jak to zrobił? Nie, w ogóle nie było czegoś takiego. Cały czas jest wszystko powoli pokazywane i wyjaśniane, dlaczego tak to jest. A do tego mamy różne jeszcze przykłady, dzięki którym możemy sobie to bardziej wyobrazić przestrzennie. Jeśli uczycie się na własną rękę, to warto jest przerysować wszystko 1 do 1 na samym początku, ponieważ jeżeli wyjdzie Wam jakiś błąd, to będziecie mogli go odnaleźć zwyczajnie porównując Waszą pracę z pracą, która znajduje się na filmiku. Ja jednak postanowiłam zrobić inną ilustrację, ponieważ był to taki mały eksperyment. Chciałam zobaczyć, czy na podstawie tego poradnika jestem na tyle w stanie to zrozumieć, że od razu mogę narysować zupełnie inną ilustrację i też taką mocno różniącą się, ponieważ tutaj w filmiku Kreosfery mamy dość bliski kadr, mało przestrzeni, od razu mamy duży budynek przed sobą. W moim przypadku jednak jest sporo przestrzeni i dużo drobnych budynków, więc zupełnie inna dziedzina. Największym problemem mogą być proporcje, ponieważ tutaj już trzeba mieć dość duże doświadczenie i z pewnością mam sporo błędów, więc nie polecam przerysowywać tego, co ja zrobiłam. To była moja pierwsza próba, która ostatecznie nie wyszła jakoś najgorzej. Bardzo mi się to podoba i zdecydowanie będę jeszcze wracać do tej perspektywy i sobie ją ćwiczyć. Filmik bardzo poprawny, wiedza twórcy niesamowita, a skill dosłownie wymiata. I to nie tylko w tym filmiku. Nie można byłoby tu dodać innej oceny, więc oczywiście 5 na 5. To było naprawdę dość skomplikowane, ale spokojnie. Są poradniki, które nie dzieją aż tak bardzo zaawansowaniem, a mimo wszystko nadal są dobre. A super poradnik stylizowanych ust możemy znaleźć u Sary. Swoją drogą ma ona naprawdę przecudne prace, które powstały dzięki wieloletniej nauce podstaw. Wbrew pozorom ten poradnik nie jest przeznaczony tylko dla osób, które rysują w digitalu, ponieważ spokojnie to wszystko możecie powtórzyć na kartce, na przykład ołówkiem, piórkiem czy markerem. Ja do tego jednak wybrałam sobie iPada. Na początku poradnika możemy przyjrzeć się, jak wykonać szkic i jak rozplanować cienie. Naprawdę bardzo duży plus, że nie jest to przyspieszone, ponieważ jest to najważniejsza część naszej pracy. Podoba mi się to, że już w samym zarysie jej ust, mimo że nie ma żadnych kolorów, to już te usta wyglądają naturalnie i tak jakby pulchnie. W tym filmiku możemy też zobaczyć przykłady ust, które są wykonywane na postaciach pod różnym kątem ułożenia głowy. Jako filmik, który pomaga nam zrozumieć szkic, jak i rozplanowanie cieni, jest naprawdę bardzo przydatny. Wykonałam szkicę ust tą samą metodą, która jest w poradniku. To jest naprawdę świetny trening, nawet jeżeli miałoby to zostać bez cieniowania, ponieważ jest to najważniejsza część naszej pracy i to powinniśmy naprawdę opanować, jeżeli chcemy się rozwijać. Cieniowanie pojawia się na końcu i to już z przyspieszeniem, co oznacza, że nawet takie drobne wymodelowanie zajmuje troszkę czasu. Nie cieniowałam jednak tego już na iPadzie, tylko w Photoshopie, ponieważ tam mam już swoje ulubione brusze, ulubioną metodę, dlatego zrobiłam to troszkę po swojemu. I pamiętajcie, że sami, jeżeli się uczycie od kogoś digitalu, to nie starajcie się akurat fiksować na tym punkcie, że musicie mieć dosłownie kreskę w kreskę dokładnie to samo, ponieważ jest to zupełnie
zupełnie inna dziedzina niż tradycyjny rysunek. Tutaj duże znaczenie ma to, jakich bruszy używacie, jaki macie sprzęt, czy korzystacie z tabletu, czy z ekranu graficznego i do tego, jaki jest stopień nacisku waszego sprzętu. Tak naprawdę nie znam żadnej osoby, która by rzeczywiście potrafiła powtórzyć dokładnie tak samo, tą samą metodą, tym samym naciskiem, co inny grafik i zrobić identycznie. Zawsze będą nawet minimalne różnice, więc starajmy się, żeby nasze prace były zgodne z rzeczywistością, poparte nauką podstaw. Jeśli po pocieniowaniu usta wyglądają jak usta, to jesteście na bardzo dobrej drodze. W pewnym momencie każdy z nas odnajduje pędzle, które najbardziej mu odpowiadają, które nadają osobistego charakteru do naszych prac. Niestety tutaj jednak na okładce pokazane jest, że usta mają być w kolorze, a tego w poradniku nie ma, co oznacza, że troszkę wprowadza to widza w błąd. No i rzeczywiście po pocieniowaniu fajnie byłoby jeszcze zobaczyć, jak dobrać skórę, albo jak przejść z achromatu do koloru. No tego jednak zabrakło, dlatego ocena będzie 4/5. Dobre wskazówki mimo prostych prac posiada kanał Bailey J. Jej prace są naprawdę bardzo dokładne i staranne. To jest taki przykład, że nawet jeżeli robimy proste rzeczy, to nie można robić tego na odwal, a potem przysłaniać się jakimiś głupimi frazesami, że to jest mój styl, albo że to jest robione tylko i wyłącznie dla zabawy. Wszystko jest wytłumaczone prostym językiem, na prostych przykładach, więc każdy jest w stanie to zrozumieć. Zabrakło tylko wiedzy troszkę o świetle, co można zauważyć na przykładowych ilustracjach zawartych w tym filmie. Jednak rozrys, kształt, kompozycja jest naprawdę bardzo ogarnięta. Więc nie jest źle, ale też nie jest idealnie, dlatego moja ocena 3/5. To może teraz coś prostego, ale stricte związane z digitalem. Dobrym przykładem będzie jeden z poradników Bobiego Chiu. Chyba tak to się mówi. Z tego poradnika możemy się dowiedzieć, jak stworzyć swój własny pędzel. Nigdy nie robiłam czegoś takiego od zera, zazwyczaj biorę podstawowe brusze i je tylko delikatnie modyfikuję w zależności od tego, co potrzebuję i stwierdziłam, że to jest naprawdę bardzo dobry moment, żeby w końcu się jednak nauczyć je tworzyć. To jest naprawdę bardzo przydatne, ponieważ brusze stworzone przez kogoś nie zawsze będą nam odpowiadać. Dlatego w tym przypadku możemy poznać opcje i nauczyć się wszelkich modyfikacji, co da nam możliwość stworzenia później idealnego pędzla, który będzie dostosowany tylko i wyłącznie pod nas, ewentualnie tworzenia takiego pędzla, który w danym momencie jest nam potrzebny do stworzenia konkretnego efektu. Tutaj zrobiłam wszystko zgodnie ze wskazówkami z filmu, ponieważ chciałam zobaczyć, czy wyjdzie mi faktycznie 1:1, czy czegoś nie pomylę i czy będę mieć dokładnie ten sam efekt. A dokładnie chodzi tutaj o taki pędzel, który będzie nam imitować ołówek. No i ostatecznie okazało się, że ten poradnik jest naprawdę banalnie prosty. Nawet nie wiedziałam, że tworzenie pędzla to jest raptem parę sekund. Bez problemu udało mi się zrobić to, co jest na filmiku i rzeczywiście ten pędzel odczuwa się tak, jakby się rysowało ołówkiem. Jeśli przyciśniemy mocniej, to mamy ciemniej, jeśli delikatniej, to mamy jaśniej, ale też nie ma jakiejś wielkiej różnicy w grubości tego pędzla, więc też ten docisk nie zmienia nam za bardzo cieniej, grubiej, bo nie zawsze tego chcemy, a do tego faktura, która jest tak bardzo wiarygodna. Ja kiedy zaczynam coś rozrysowywać, naprawdę bardzo lubię takie pędzle, które imitują taki tradycyjny rysunek. Jest mi po prostu w ten sposób wygodniej i możemy też stworzyć nawet stylizowane prace. Więc ja z tego pędzla na pewno będę korzystać przy szkicach na brudno. Może nie jest on dobry do rzęs, ale cała reszta jest naprawdę bardzo intuicyjna i polecam zrobienie go. Dlatego ocena moja 5/5. To będzie tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Jeżeli sami znacie jeszcze jakieś fajne kanały z poradnikami i chcielibyście dowiedzieć się, jaka jest moja ocena, to piszcie w komentarzu. To do zobaczenia do następnego odcinka. Pamiętajcie, że zawsze w niedzielę po 16 nowy film. Pa, pa!